Cześć kochani, jak zwykle witam Was najserdeczniej Janusz Dąbrowski na naszym kanale Barwy Zdrowia Janusz Dąbrowski. Od cudzysłowia od cudzysłowu, czy do cudzysłowia do cudzysłowia, do znaków po prostu. Czym się dzisiaj zajmiemy? Znaczy, ja się zajmę tematem, a wy zajmijcie się subskrypcjami, kliknięciem, lajkami i tak dalej, i tak dalej, ale to ewentualnie później. To tak woli od razu z góry przypominam. Chodzi oczywiście o algorytmy. Chodzi o to, żeby te audycje no, szły do ludzi, żeby ludzie mogli sobie po prostu pomagać. Niezależnie od tego, czy przyjmą tą wiedzę, czy też nie, czy określą mnie szurem, foliarzem, czy jakimś tam innym, to szarlatanem. Naprawdę nie ziębi mnie to ani grzeje. Teraz jest atak bardzo solidny na tego typu ludzi. Oczywiście, że jest pośród tej całej masy naturoterapeutów, bioenergoterapeutów, radiestetów, jakichś innych i tak dalej, zawsze się znajdą czarne owce, ale kochani, tak prawdę mówiąc, średnia statystyczna w każdym zawodzie jest zawsze taka sama. Tutaj można było uwzględnić zasadę Pareto 80, 20, 80%, 20% w każdym zawodzie. Więc ci, którzy oskarżają tych naturoterapeutów i tak dalej, tych, którzy promują generalnie wszelkie działania służące zdrowiu, poprawie zdrowia, sprawności, ale niekoniecznie tak zwanymi akademickimi metodami, czyli nienaukowo, hochsztaplersko, szarlatanersko, znachorsko. Przepraszam, niech się bujają i niech szukają między sobą również tych hochsztaplerów, tych naciągaczy i tak dalej, i tak dalej. Wiecie doskonale, o czym mówię. Natomiast o czym dzisiaj? No właśnie powiemy o hochsztaplerskich metodach. Tych metodach, których niestety medycyna akademicka nie chciała zastosować z różnych względów. I tych hochsztaplerów, którzy się pojawili w czasie hucpy, począwszy od 2019 roku, tych takich, których było pełno w telewizji, w mediach, którzy byli przedstawiani jako eksperci, y, ludzie do cna skompromitowani, nieraz tytułami naukowymi. E, To są prawdziwi hochsztaplerzy, kłamcy, manipulanci. To byli prawdziwi manipulanci i oszuści, tak prawdę mówiąc. Mówię to zupełnie świadomie, nie podaję żadnych nazwisk, mówię o pewnym systemie. I wiemy, co się wydarzyło. Ponad 200 000 zgonów ponadwymiarowych, o ile wiem, i wy wiecie w tej całej chucpie, a można było inaczej załatwić, ale to była celowa akcja. Oczywiście ja też jestem zwolennikiem teorii spiskowych, płaskiej ziemi najprawdopodobniej, co tam jeszcze można, jakie etykiety przykleić, a jeszcze tych etykiet można po prostu tutaj przykleić, ma całą masę, o jestem odporny na to. Wysłuchuję różnych ostatnich audycji, różnych dziennikarzy, spożal się Boże, dziennikarzy, którzy szukają sensacji, którzy właśnie etykietki przyklejają. Wystarczy kogoś na zasadzie błotem obrzucić i coś się tam przylepi. No ale to mniejsza z tym. My robimy swoje każdego dnia. Kochani, sprawa tych całych wirusów. Niejaki doktor Grzesiowski, główny inspektor sanitarny kraju, grzmi: 50 000 zachorowań na grypę, ludzie umierają. No niestety tak, przykre. Ale teraz dlaczego jest taka epidemia zachorowań? Bo mamy osłabione układy odpornościowe. No więc co trzeba zrobić? No podnieść moc układu odpornościowego. Więc co nam proponują? Oczywiście eliksiry. Cudowne, ja to nazywam często szczypiorek ze śmietanką. Weźmiesz i już będziesz w porządku. I ja nie wiem, o co tu chodzi, dlaczego ci ludzie... mm, Chcę wierzyć w ich uczciwość, ale oni mają klapę na oczach. Po prostu powstało skleroza, skostnienie mentalne, zabetonowanie mózgów. Tylko nasza metoda. Szczypawki. Na pewno? Na pewno? Dla wszystkich?
Jak to jest, że właśnie w tej całej hucpie po prostu od 2019 roku to było wszyscy. Masa ludzi podkładała swoje ramiona. Wszystkim wmawiano, że tylko to jest jeden ratunek. Nastraszono ludzi, pozamykano szkoły, pozamykano hotele, zakłady pracy, restauracje. I widziałem jak to, bo byłem uczestnikiem, jak każdy z was zresztą, ale jeździłem wtedy po kraju i nieraz bywało tak, że nie można było gdzieś tam pójść i zjeść, no bo knajpka była zamknięta na ten przykład. Mówię, proszę pana, no nie wolno. Nie możemy pana wpuścić, bo będą nieprzyjemne rzeczy i tak dalej. Różne rzeczy się przychodziło, wiem o co chodzi. Tymczasem rzecz jest bardzo prosta. Słuchajcie, ja oczywiście moja idea fix, odkwaszajmy się. Problemem jest kwasica metaboliczna niskiego stopnia, latentna, czyli bezobjawowa. To jest główna przyczyna ponad 70 chorób zwanych cywilizacyjnymi. Bo co to za cywilizacja? Co my dzisiaj jemy? Czym się, nawet nie mogę powiedzieć, odżywiamy? Co wtłaczamy w siebie? Rokrocznie 700 do 1000 kilogramów produktów do jedzenia, których w tej chwili już nawet nie 6, 8, kilkanaście kilogramów to są pestycydy, barwniki, polepszacze, spulchniacze, mikro, nanoplastik, radionuklidy i tak dalej, i tak dalej. Ja to wielokrotnie powtarzam aż do znudzenia, ale słuchajcie, ale to myślę, że warto to robić, tym bardziej, że pojawiają się czasami osoby nowe zupełnie na naszym kanale, nowi goście i jeszcze nie do końca są zorientowani, przecież nie będą odtwarzać tych ponad 400 filmów i od początku, więc niektóre informacje po prostu powtarzam. Kluczem do zdrowia i sprawności jest pH organizmu. A co to znaczy pH? Trzeba rozróżnić pH krwi i trzeba rozróżnić pH, w skrócie ujmuję, przestrzeni międzykomórkowych. pH krwi prawidłowe, żebyśmy żyli, funkcjonowali, to jest od 7,35 do 7,45. W kolejnych kilku audycjach już o tym ciągle mówię. pH, czyli potencja hydrogenii, potencja jodów wodorowych. Jest skala pH. Od 1 do 14. 1 same jony wodorowe, 14 same jony OH wodorotlenowe. Czyli sama zasada, a tu sam kwas. pH krwi, potencja hydrogenii, po prostu w organizmie musi być utrzymana równowaga kwasowo-zasadowa lekko na rzecz substancji alkalicznych, czyli powinniśmy być lekko zalkalizowani. Alkalia, czyli inaczej ługi, czyli inaczej zasady. Po to są zasady, aby nie było kwasów. Proste. To tak żartobliwe. Ale w tym się kryje wielka prawda. I sami wiecie, rozmawiacie nieraz ze znajomymi i czasami tak wypsknie się, stary, weź ty odkwaś mózg. Ty, a co taką kwaśną gębę masz? Rozumiecie państwo? Rozumiecie, kochani, że podświadomie używamy pojęć, które są bardzo celne. Odkwaś mózg. Czyli twój mózg jest zatoksyczniony, skwaśniały. Co masz taką kwaśną gębę? Między znajomymi rzecz jasna. Tak, kwaśna buzia, kwaśna twarz, bo coś dolega, bo coś leży. Co ci leży kamieniem na wątrobie? O, następne, tak? Wątroba mi się z nerwów przewraca. Zobaczcie, faktycznie. Wątroba się, no może nie tyle dosłownie przewraca, ile cierpi potwornie przez różne historie. Ale wracam do tego pH, a więc pH krwi 7,35, 7,45 to jest przedział, w którym normalnie możemy funkcjonować. Jeżeli pH krwi spadnie poniżej, czyli 7,2, 7,1, a 7 to jest śmierć organizmu. Więc w związku z tym organizm będzie bronił tego pH krwi nieprawdopodobnie. W jaki sposób to utrzymać, to pH krwi? Potrzebne do tego są minerały, zwłaszcza tak zwane wodorowęglany i cytryniany. Słuchajcie, nieważne w tej chwili, jakie są nazwy. Ja je wymieniam, wy nie musicie tego pamiętać, nie musicie wiedzieć dokładnie, co to jest nieważne.
Chodzi o to, żeby wiedzieć, odkwaszajmy się. I są na to sposoby, na to metody są, nie ma żadnego problemu. To niekoniecznie, słuchajcie, łykanie jakichś suplementów, chociaż to jest bardzo ważne dzisiaj. Bez tego się już nie obejdzie. Czy się to komuś podoba, czy się nie podoba, ciągle będę powtarzał. To jest zmiana sposobu jedzenia, więcej warzyw, czyli alkalizacja, odżywiania. To są spacery na świeżym powietrzu, to jest ruch, a więc spacery, jazda rowerem, pływanie, taniec. W domu można włączyć sobie jakąś muzę i po prostu się ruszać. Intuicyjny taniec, byle się ruszać. To są kawały, dowcipy opowiadane. Często się i litka, śmiejemy się, relaksujemy się w tym momencie. A jaki jest relaks, to jest wówczas dotlenienie. Polepsza się krążenie krwi. Jak się polepsza krążenie krwi, to jest lepszy dowóz składników odżywczych do komórek i tlenu. A komórki, każda z naszych komórek potrzebuje dziennie 70 do 90 składników odżywczych, plus woda, plus tlen. A więc jak widzicie, odkwaszanie to nie jest tylko łykanie czegoś tam, to są inne również rzeczy, które ułatwią. To jest picie czystej, nisko mineralizowanej wody, czyli wody o jak najmniejszej ilości minerałów. Po co? Żeby rozcieńczać, rozpuszczać, wymywać, płukać nasz organizm. To są takie podstawki. I oczywiście suplementacja odpowiednia. Bo w obecnych produktach do jedzenia nie ma tego, co organizm powinien otrzymać. Nie ma. I nie będzie najprawdopodobniej. Chyba że jako ludzkość pójdziemy po rozum do głowy i coś zmienimy. Ale na razie jest tak, jak jest. I mamy takie czasy, jakie mamy. Żywność przemysłową, wypraną ze wszelkich minerałów, enzymów, witamin i tak dalej, i tak dalej. Ona musi leżeć długo na półkach sklepowych, więc musi być odpowiednio przygotowana. Z konserwantami, poddawana działaniu bardzo wysokich temperatur, ponad 100 stopni, tak zwaną parą przygrzaną w tak zwanych autoklawach. No więc co tam się uchowa? Zdenaturowane białka, czyli ścięte białka i tak dalej. A więc jemy papier toaletowy. No, taka licencja poetyka. Wracam do pH. Jeżeli nawet lekarz kieruje nas, bo mamy problemy zdrowotne, do laboratorium, badamy między innymi pH krwi i okaże się, że pH krwi jest na przykład 7,36, a graniczne to 7,35, to już jest alarm, czerwona lampka się zapala, biją dzwony. Dlaczego? Bo tak prawdę mówiąc, lepiej byłoby, żebyśmy mieli w pobliżu 7,45, 7,44, 7,40 pH krwi. Jeżeli 7,30 zbliżamy się prawie do 7,35, to znaczy, że brakuje już, jeszcze krew jest broniona, jeszcze jest zasadowa, alkaliczna, ale to oznacza, że organizm wyczerpuje wszelkie rezerwy zasad, czyli pierwiastków zasadowych, alkalicznych. Czyli już cierpią zęby, cierpią włosy, cierpią paznokcie, cierpi maść stawowa, chrząstka stawowa, w tkankach są ubytki minerałów, przestrzenie międzykomórkowe, czyli te przestrzenie, w których pływają nasze komórki, jak woda, jak ryby w oceanie, w stawie, w jeziorze, jak dziecko w wodach płodowych, to też wielokrotnie o tym powtarzam, nie ma tam minerałów. A każda nasza komórka pracuje przy pomocy tak zwanych pomp jonowych, czyli przy pomocy minerałów, jonów minerałów. To już mniejsza z tym, to wiecie, takie naukowe, załóżmy troszeczkę. I teraz o co chodzi? pH krwi, dobrze, organizm broni, ale wszystkie te przestrzenie poza tym są już zakwaszone. W jaki sposób możemy sprawdzać stan zakwaszenia, czyli w ogóle pH naszego organizmu? Badając pH porannego moczu. Nie muszę ze słoiczkiem, z pojemniczkiem biegać do laboratorium i mierzyć. To nie ma sensu. Wystarczy kupić paski pH do pomiaru, siusiać przez tydzień, półtora, na przykład dzień w dzień, żeby wyciągnąć pewną średnią na te paseczki, poranny mocz, pierwszy mocz, samego rana po całej nocy, środkowy strumień, patrzeć co to jest, jak się zmienia kolorek i jakiej liczbie to odpowiada. I teraz też wielokrotnie o tym mówię, ale ciągle będę to powtarzał. Mamy skalę liniową 1, 2, 3, 4, 5. O jeden wzrost lub o jeden spadek. Ale skala pH jest skalą logarytmiczną.
Co to znaczy skala logarytmiczna? To jest taka skala, gdzie jest skok razy 10 razy 10 razy 10, czyli o 10 razy więcej lub 10 razy mniej. Czyli jeżeli mamy pH 5, pH 6, to piątka jest 10 razy silniejszym kwasem od szóstki. Szóstka jest 10 razy silniejszym kwasem od siódemki. To znaczy, że piątka jest 100 razy silniejszym kwasem od siódemki, bo jest 10 razy 10, 100. Dlatego każda jedna dziesiąta jest ważna. I teraz jak się to ma do wirusów? Otóż wirusy są wrażliwe na wartość pH. Wirus to załóżmy, załóżmy taka kulka, koronawirus to latko ma wypustki, tak jak tutaj akurat widzicie na ilustracji. O właśnie tutaj te wypusteczki i tak dalej, i tak dalej. Jest otoczka, taka błona lipidowo-białkowa. I teraz, jeżeli ten wirus przedostaje się do nas, do organizmu, a przedostawać się może różnie przez oczy, przez nos, na przykład przez dłonie, które mamy suchą skórę popękaną, zwłaszcza kiedy chcemy dezynfekować te dłonie preparatami alkoholowymi, które wysuszają skórę i powstają mikropęknięcia. No to jest dopiero pomysł był, ale ktoś wziął za to solidny cash. W ciemnotę wciśnięto ludziom, że się w głowie nie mieści. Oszuści, łajdacy i w ogóle. Kto? Kto namawiał do tego? No ale to już mniejsza z tym. A więc wirus się dostaje i teraz, jeżeli trafi do środowiska alkalicznego, to nie, ta otoczka tego wirusa nie rozpuści się. Ale jeżeli trafi do środowiska odpowiednim pH, czyli lekko kwaśnego, to ta otoczka rozpuszcza się. I oczywiście spłycam tutaj troszeczkę problem. Wewnątrz takiego wirusa jest zazwyczaj informacja RNA, kwas rybonukleinowy. I wówczas, jak ta otoczka się rozpuści, to ta zawartość wylewa się do wnętrza komórki, czyli komórka jest zainfekowana, dochodzi do replikacji tego wirusa i sprawa załatwiona. Ale wirusy RNA bardzo łatwo mutują. W związku z tym wzięcie jakiegoś cudownego eliksiru na dany typ wirusa, no jest ok, załóżmy, że jest ok, ale za chwileczkę będą inne mutacje. I co? To trzeba będzie 10 eliksirów brać, 20, setkę eliksirów? Tak jak wynalezienie leku na nowotwór. A ile rodzajów nowotworów jest? I co? Na każdy nowotwór będzie ten sam lek? A na przerzuty, na metastazę, na rozsiewanie się tak zwanych komórek macierzystych nowotworu, czy medycyna ma coś do zniszczenia? Nie ma. Nie ma i pewnie długo nie będzie. A za śmierć z powodu chorób nowotworowych to odpowiada przede wszystkim metastaza, czyli przerzuty. Bo guza można wyciąć, ale co dalej? Żadna chemia nie zabija komórek macierzystych nowotworu. Takich rodzaj zarodników na ten. Ale odbiegam od tematu, nieważne. A więc wracamy do wirusów. Więc chodzi o to, żeby nawet jeżeli ten wirus wniknie do naszego organizmu, to żeby nie był w stanie się replikować. A nie będzie w stanie się replikować, jeżeli będziemy mieli odpowiednie pH. I tutaj słuchajcie, na ten temat w ogóle robiłem jeszcze w 2019, 2020, 2021 roku wykłady, prelekcje, a jakże, bo nie zrezygnowaliśmy ze szkoleń i robiliśmy, ale ukrywaliśmy się po hotelach, małych hotelach prywatnych. Cyrki były, ale to już mniejsza z tym. I tłumaczyłem. I wśród moich znajomych praktycznie nie było przypadków, żeby ktoś koronawirusa chwycił. Bo alkalizowaliśmy organizm. No i teraz, kochani, udostępnię ekran, żeby nie było, że tutaj jakieś banieruki plotę. Udostępnij i teraz posłuchajcie, będziemy to robić na bazie właśnie, to jest strona internetowa doktora Marka Sirkasa. A więc oryginał, wirusy są pH sensytywne, czyli wrażliwe na pH. To jest akurat, słuchajcie, to jest momencik, tylko muszę tutaj coś zrobić, mam nadzieję, że to opuszczę.
Więc jest to strona po angielsku, ale myślę, że jak zwykle, a więc w ogóle linki do tej oryginału i do translacji podam oczywiście w opisie. I teraz proszę popatrzmy. Wirusy są wrażliwe na pH. Tylko poczekajcie, zwiększę czcionkę, żeby i dla Was było to bardziej widoczne. Więc wirusy są wrażliwe na pH. Opublikowano 4 marca 2020 roku. Prawie 5 lat temu. Ja te teksty znałem, ale to przyszedł dopiero teraz czas na to, żeby to w ogóle publikować, bo już jedną mi audycję kiedyś zdjęto, wyrzucono, dostałem ostrzeżenie od YouTube'a i tak dalej, i tak dalej. No nie wiem, jak teraz będzie. No dobra. Najbardziej pomijanym aspektem pandemii, o niestety nie będę podkreślał tego, tylko będę musiał czytać, bo mi się tu coś robi. Najbardziej pomijanym aspektem pandemii koronawirusa jest fakt, że większość wirusów jest wrażliwa na pH. Medycyna pH oferuje nam klucz do leczenia infekcji wirusowych, który jest łatwy, bezpieczny i niedrogi. Zmiana pH pacjenta w połączeniu z wysokimi dawkami witaminy C to odpowiednie podstawowe metody leczenia w domu i w szpitalu. O, tu się odezwą zaraz naukowcy. To nie naukowe, jaka witamina C i w ogóle, jakieś pH. No, niech sobie krzyczą. Istnieje wiele dodatkowych metod leczenia, takie jak witamina D, glutation, jod, selen, a nawet wodór, oczywiście terapię wodorem. Ale pierwszą rzeczą, po którą powinniśmy sięgnąć, jest wodorowęglan z sodu, który pozwala nam kontrolować poziom tlenu i dwutlenku węgla. A co to jest wodorowęglan z sodu? Zwyczajna soda kuchenna. Tylko trzeba umieć ją zastosować. Nigdy na głodniaka, wtedy kiedy nam się chce jeść, bo nam zneutralizuje soki żołądkowe, ale to nie jest problem, bo organizm wie, co robi. Ale powiedzmy, jakieś 2-3 godziny po jedzeniu, odpowiednia porcja, żeby nie odkwaszać się tych soków, żeby nie neutralizować tych soków żołądkowych i tak dalej. Naukowcy z Massachusetts General Hospital w USA odkryli piętę achillesową większości wirusów nękających ludzkość. Są na celowniku. Istnieją luki, które można wykorzystać, ale to, na co patrzą, nie jest praktyczne ani pomocne w naszej walce z infekcjami wirusowymi. Tak zwaną piętą achillesową lub wrażliwym punktem większości wirusów jest pH, napięcie komórkowe i poziom tlenu. pH to jest miara napięcia i nasycenia tlenem. Koronawirus potrzebuje lekko kwaśnego pH, by przeniknąć do komórki. I teraz słuchajcie, ja od siebie dodam coś na temat napięcia komórkowego. Otóż każda komórka, nasza każda komórka posiada tak zwane pompy jonowe, czyli pracuje w środowisku, funkcjonuje w środowisku, w którym muszą być jony różnych pierwiastków. Wapń, sód, potas i tak dalej, i tak dalej. I teraz, jeżeli komórka otrzymuje wszystko, co potrzeba, te 70-90 składników odżywczych plus woda, plus tlen, to ta komórka wygląda jak mocno napompowana piłka. Na jej powierzchni jest potencjał elektryczny. Zdrowa komórka ma 70-90 mV tego potencjału. Wygląda, jak mówię, mocno napompowana futbolówka. Jeżeli komórka nie otrzymuje wszystkiego, co potrzeba, czyli zwłaszcza składników mineralnych, czyli spada jej pH, to ta futbolówka jest po prostu miękka, robi się szmacianka. I można to mierzyć i na podstawie pomiaru napięcia elektrycznego na błonie komórkowej można diagnozować, co się dzieje. Przy pH, jak dobrze pamiętam, w tej chwili chyba w granicach 15-20 mV to są już choroby nowotworowe. A więc trzeba zadbać o komórki. Zadbanie o komórki to jest zapewnienie wysokiego pH w otoczeniu komórki, czyli danie komórce różnego rodzaju składników mineralnych. Ale
Im bardziej jesteśmy zakwaszeni, tym bardziej spada zawartość tlenu we krwi i w przestrzeniach, i w tkankach. Jeżeli się obniża pH, na przykład z 6 na 5, czyli zakwaszenie rośnie 10-krotnie, to spada 10-krotnie zawartość tlenu we krwi i w tkankach, bo krew roznosi tlen, rzecz jasna. Czyli najpierw pojawia się hipoksemia, braki tlenu, czyli niski stopień utlenowania, nie utlenienia, tylko utlenowania we krwi, ale jednocześnie włośniczki, czyli naczynia włośniczkowate roznoszą tą krew, transportują do tkanek, więc w tej krwi jest za mało tlenu, więc tkanki nie otrzymują tlenu, czyli pojawia się tak zwana hipoksja. Nieważne, nie chodzi tutaj o to, żebyście pamiętali jakieś nazwy. Chodzi o mechanizm, o zrozumienie tego. Jest niskie pH, jesteśmy zakwaszeni, jesteśmy niedotlenieni. A na niedotlenieniu i zakwaszeniu bazują nowotwory. O tym mówił przecież profesor Otto Warburg. Jeszcze w 1935 roku. Czego tu można nie rozumieć? Ja nie mówię o was, kochani, ale mówię o tych, którzy powinni to rozumieć. A więc znowu, popatrzcie, koronawirus potrzebuje lekko kwaśnego pH, aby przeniknąć do komórki. Prosta alkalizacja krwi zmniejsza podatność komórek na wirusa, czyli z 7,35 do 7,45 róbmy wszystko, żeby to pH krwi było w granicach 7,45. Ale nie musisz badać pH krwi, nosić krwi do laboratorium albo chodzić, żeby ci pobrano, tylko sprawdzaj pH porannego moczu. Bo jeżeli będziesz miał mocz alkaliczny już, a nie chorujesz na nerki, bo to jest inna sprawa, nieco, nie masz niewydolności nerek, gdzie wówczas pH będzie bardzo wysokie, bo organizm po prostu wyrzuca zasady amonowe, ale to już mniejsza z tym. Czyli jesteś przeciętnym człowiekiem, który czasami jakieś ma tam problemy zdrowotne, ale generalnie okazało się, że bierze jakieś suplementy, na przykład, które podwyższają, alkalizują organizm i masz te 7,74, to może być pewny, że masz pH krwi na prawidłowym, dobrym poziomie. I teraz jest więc jeszcze raz, prosta alkalizacja krwi zmniejsza podatność komórek na wirusa. Zdolność wirusa grypy, panie doktorze Grzesiowski, do uwalniania swego genomu w różnych warunkach kwasowych jest powiązana przez medycynę z przenoszeniem wirusa grypy. O co chodzi? Chodzi o to, że próg pH, przy którym jest fuzja, zakażenie, wylanie się wnętrza tak zwanego kapsydu zawierającego RNA do wnętrza naszych komórek, jest obserwowana po raz pierwszy i może różnić się w zależności od tak zwanych serotypów białka błonowego, hemagglutyniny, to nieważne w tej chwili. W każdym razie stabilność kwasowa tej hemaglutyniny została powiązana z pomyślnym przenoszeniem wirusa między gospodarzami ptasimi, ludzkimi, bo robiono pewne badania i tak dalej. W tej chwili, słuchajcie, to jest strasznie mądrze brzmi, nie zwracajcie na to uwagi. Zależność koronawirusa jest w rzeczywistości niezwykle wrażliwa na pH. Na przykład szczep koronawirusa MHV A59 jest dość stabilny przy pH 6, czyli kwaśnym. Czyli przy stanie, gdzie to szóstka jest 10 razy silniejszym kwasem od pH 7. Ale szybko i nieodwracalnie ulega inaktywacji, czyli dezaktywacja następuje, po krótkim leczeniu przy pH 8 zasadowym. Czyli dać duże dawki różnych alkaliów, różnych suplementów, na przykład, które podnoszą pH i sprawa załatwiona. Ludzki szczep koronawirusa 229 jest maksymalnie zakaźny przy pH 6, czyli jesteśmy zakwaszeni. To nie jest najsilniejsze zakwaszenie, bo jeszcze gorzej, jeżeli jest piątka albo poniżej piątki. Zakażenie komórek koronawirusem A59 przy pH 6 kwaśnym, a nie przy pH 7 obojętnym,
powoduje 10-krotny wzrost zakaźności wirusa. Czyli wniosek, jesteśmy zakwaszeni, jesteśmy podatni, bo spada nasza odporność. Dane sugerują, że koronawirus IBV wykorzystuje bezpośrednią zależność od niskiego pH, reakcję aktywacji, fuzji wirusa i komórki. Nieważne w tej chwili, co to jest. Skupmy się na wnioskach. Fuzja koronawirusa, tego IBV z komórkami gospodarza nie zachodzi przy neutralnym pH, czyli kiedy pH jest 7. A aktywacja fuzji jest procesem zależnym od niskiego pH. Czyli wirusy się aktywizują przy niskim pH z połową maksymalnej szybkości fuzji przy pH 5,5. Fuzja zachodziła w niewielkim stopniu lub wcale przy pH powyżej 6. Wnioski znowu: alkalizujmy się, odkwaszajmy się. Podniesienie pH do stanu zasadowego zwiększa zdolność układu odpornościowego do zabijania bakterii. Podsumowuje The Royal Free Hospital and School of Medicine w Londynie. Słuchajcie, żeby nie zabrzmiało, że się wymądrzam, ale od wielu lat ciągle to samo powtarzam. Bakterie nie będą się rozwijały w środowisku alkalicznym. Dlaczego różni terapeuci, również lekarze polecają nam kąpiele alkaliczne, jakieś tam, powiecie, słuchaj, jakieś zioła, jakieś coś, a mydła to jaki mają odczyn? Są zasadowe czy są kwaśne, zakwaszające? A dzieci w czym my kąpiemy? W kaliku, w nadmanganianie potasu, który też zabija bakterie. To on jest kwaśny czy zasadowy nadmanganian potasu? Wirusy i bakterie, które powodują zapalenie oskrzeli i przeziębienia, rozwijają się w kwaśnym środowisku. Utrzymywanie naszego pH w lekko zasadowym zakresie 6,8, 7,2, no 6,8 to jest jeszcze lekko kwaśne, ale 7, 7,1, 7,2 to już jest lekko alkaliczne. Więc utrzymywanie naszego pH w lekko zasadowym zakresie, nawet te 6,8, 7,2, może zmniejszyć ryzyko i złagodzić nasilenie przeziębień, bólu gardła i ataków grypy. Gdy dokładnie dodamy zasadowość, niezmiennie mamy łagodne ataki infekcji wirusowych. Czyli łagodnie infekcje przebiegają. Wirusy nie są w stanie nas zaatakować, skrzywdzić. A to samo dotyczy infekcji bakteryjnych, grzybiczych. Istnieje znaczący spadek mediany, czyli średniej liczby bakterii i grzybów tworzących kolonie w płucach pacjentów z zapaleniem płuc, gdy stosuje się wodorowęglan z sodu w porównaniu z solą fizjologiczną, czyli sodę, zwykłą kuchenną sodę się podaje. I swego czasu, to już nie chodzi o wirusy, ale o funkcjonowanie, prawidłowe funkcjonowanie nerek. Jeden z moich znajomych lekarzy, kapitalny lekarz, akurat z Krosna, ma własną przychodnię i opowiadał, jak studiował u profesora Franciszka Kokota, naczelnego polskiego nefrologa, już nieżyjący doktor, i on opowiadał, ten lekarz, znaczy profesor Kokot, że miał swego czasu ponad 60 pacjentów, którzy byli dializowani, czyli nerki już praktycznie nie funkcjonowały, kazał ich poić sodą oczyszczoną, roztworem. Podobno po miesiącu czasu, tak mi mówił ten lekarz, mój bardzo dobry znajomy, pełen szacun dla niego mam. Pozdrowienia w ogóle Lucjanie, o ile ten lekarz będzie oglądał kiedyś tę audycję. Więc okazało się po miesiącu czasu, ponad 30 ludzi z tych 60, u nich nerki podjęły pracę, zostali odkwaszeni. Już nie mówię o pewnych innych mechanizmach. Dobrze, dalej. Naukowcy medyczni doszli już do wniosku, że roztwór 8,4% wodorowęglanu sodu, czyli zwykłej sody kuchennej, jest bezpiecznym lekiem hamującym wzrost bakterii, grzybów i prądków w drogach oddechowych. Powolne wlewy NaHCO3, to jest wodorowęglan, można również wlewy, czyli bezpośrednio do naczyń krwionośnych, można również stosować w leczeniu
kwasicy metabolicznej bez luki anionowej i niektórych form kwasicy ze zwiększoną luką anionową. To już w tej chwili nieistotne, co to jest. Lekarze o tym wiedzą. A co jest dość powszechnym problemem u pacjentów OJOM z poważnymi infekcjami płuc? Wirusy infekują komórki gospodarza poprzez fuzję z błonami komórkowymi naszych tych komórek przy niskim pH. Dlatego są klasyfikowane jako wirusy zależne od pH. Wykazano, że leki, które zwiększają pH wewnątrzkomórkowe, czyli zasadowość w komórce, takim lekiem na przykład jest amantadyna, którą dr Bodnar z Przemyśla wyleczył siebie z koronawirusa i leczył innych i został oskarżony o żalbierstwo, o nienaukowość i nie wiem, czy mu odebrano prawo wykonywania zawodu, czy grożono mu sądem i tak dalej, i tak dalej. A więc amantadyna, która zwiększa wewnątrzkomórkowe pH. Więc te leki zmniejszają zakaźność wirusów zależnych od pH. Ponieważ takie leki mogą wywołać negatywne skutki uboczne, oczywistą odpowiedzią są naturalne techniki, czy metody, które mogą dawać takie same rezultaty. I nie ma żadnego środka farmaceutycznego, który mógłby konkurować z wodorowęglanem sodu w zmianie pH płynów ustrojowych. Soda. Ja z kolei mam zupełnie co innego, bo tu nie tylko wodorowęglan sodu, ale jest masa cytrynianów, które odkwaszają wnętrze komórki, bo wodorowęglan sodu nie jest w stanie odkwasić wnętrza komórki, odkwasza tylko zewnętrzne komórki. A tu są środki cytryniany magnezu, wapnia i innych pierwiastków odkwaszają wnętrze komórki. Dalej. Fuzja błon wirusowych i komórkowych, połączenie, przenikanie się jest zależna od pH. Fuzja zależy od tak zwanego zakwaszenia przydziału endosomalnego, to pal licho, nieważne w tej chwili o co tu chodzi. Fuzja na poziomie endosomu jest wyzwalana przez zmiany konformacyjne. To już nieważne, to jest tylko cytat z jakiejś tam pracy naukowej. W biologii błonowej fuzja to jest proces, w którym dwie początkowo odrębne dwuwarstwy lipidowe łączą swoje hydrofobowe rdzenie, co skutkuje powstaniem jednej połączonej struktury. I zasugerowano, że wirus zapalenia wątroby typu C, HCV, infekuje komórki gospodarza poprzez zależny od pH mechanizm tzw. internalizacji. I tutaj w tej chwili jest nieważne, o co tu chodzi, ale opowiem pewną historię, bo chyba 6-7 lat temu znalazła mnie na internecie pewna pani, Grażynka, nieważne w tej chwili jak nazwisko, znaczy nie znaliśmy się wówczas. Okazało się, że jest chora, jest zakażona HCV, zainfekowana, w strasznym stanie ma wątrobę. Jedyne wyjście to albo wymiana wątroby, czyli przeszczep, albo eksperymentalne leczenie, to był 2017 rok, pamiętam to doskonale, za bagatelka, niewielkie pieniądze, bo wówczas w 2017 to było 250 000 złotych, które ona miała sobie sama zapłacić. Eksperymentalne leczenie, no za granicą w Stanach to raczej jak zdarza się pacjent i wyraża zgodę na eksperymentalne leczenie, to mu dają za free, bo mają królika doświadczalnego. A on ma szansę na to, że się wyleczy. Natomiast tutaj za eksperymentalne ta pani miała sama zapłacić. I pytanie jest, proszę pana, czy jest pan mi w stanie pomóc? Ja mówię, proszę pani, ale ja nie jestem lekarzem w ogóle. Nie miałem też takiego, jeżeli chodzi o wspomaganie organizmu, to nie miałem takiej sytuacji, nikogo. Nie zajmuję się leczeniem, nie kończyłem studiów medycznych i tak dalej. Ale ona po prostu była no, bardzo zdeterminowana, ale wie pan, no, zasięgnąłem informacji, słyszałem coś o panu i tak dalej. Ja mówię, dobrze, możemy spróbować, ale ja nie daję żadnej gwarancji. Nie wiem, jak to będzie. Nie umiem powiedzieć. Wzięła taką kurację wtedy, słuchajcie, takie wspomaganie organizmu, gdzieś w granicy około 1500 zł miesięcznie. Teraz te ceny się pozmieniały, bo to koszty rosną i tak dalej, nieco.
Ale to było, słuchajcie, 250 tysięcy złotych i 1500 i to trwało chyba około 8 miesięcy, jak dobrze pamiętam. Mam dokumentację całą tą medyczną tej kobiety. No i później w 8 miesiącach, czy prawie po roku, pisze mi, że proszę pana, nie ma wirusa, ale lekarka, która ją badała bardzo dokładnie i tak dalej, pod którą opieką była, nie uwierzyła, że ona ma te, bo miały wyniki, że nie ma wirusa, nie ma śladu RNA tego wirusa HCV. Więc kazała robić bardzo dokładne badanie ponownie. Po iluś tam miesiącach dalszych badań wyszło ponownie, że nie ma tego wirusa. Podstawą oczywiście tego całego wspomagania organizmu było silne odkwaszanie. Ja w ogóle bardzo mocno na to zawsze stawiam i mówię ludziom. Niektórzy z moich znajomków to pukają się w głowę. Co ty tam wyprawiasz? Nie słuchajcie Janusza. Ja mówię, to nie musicie. Nie musicie. Ale te efekty, które ludzie mają, to są naprawdę są niesamowite. Jeżeli się zastosuje duże dawkowania różnego rodzaju suplementów. I teraz o co chodzi dalej? No tu jest mowa, słuchajcie, o Takeda Pharmaceutical, dołącza do Gilead Science i tak dalej, nieważne. I tak jako najnowszy producent leków, który pracuje nad opracowaniem szczepionki na koronawirusa. Eksperymentalny lek będzie pozyskiwany z krwi pacjentów z koronawirusem, którzy wyzdrowieli z choroby układu oddechowego. I teraz, chociaż nie wiemy na pewno, czy zadziała, uważamy, że jest to zdecydowany istotny atut, który może być tutaj pomocny, powiedział dr Rajiv Venkaya, prezes działu szczepionek Takeda, firmy Takeda. Lek pH z pewnością zadziała, ponieważ wirusy są zależne od pH. A wodorowęglan sodu jest dostępny wszędzie i kosztuje prawie nic, grosze. Pójdziecie do byle jakiego sklepu, weźmiecie sobie sodek, kwaśny węglan sodu i sprawa załatwiona. W szpitalach wodorowęglan jest łatwo podawany dożylnie, czyli w postaci takich wlewów. Dalej, hamowanie replikacji wirusa zapalenia pęcherzykowego przez interferon jest wrażliwe na pH. Co jeszcze tutaj? To są takie tutaj kawałki bardzo naukowe, więc nie będę tego odczytywał. Ale jeszcze jest powiedziane, światło słoneczne jest kolejnym ważnym czynnikiem powodującym inaktywację, czyli dezaktywację wirusów poprzez działanie promieniowania UV, ultrafioletowego. Wirusy lepiej przeżywają w ciemności niż po wystawieniu na działanie światła słonecznego. A co nam daje światło słoneczne? A witamina D. Dalej. Kapsyd wirusa pryszczycy, a Polska się chroniła, bo w Niemczech epidemia pryszczycy jest bardzo nietrwały w środowisku kwaśnym i w kwaśnym środowisku ma tendencję do rozpadu na pentameryczne i podjednostki, uwalniając wirusowe RNA, które inicjuje replikację wirusa. Słuchajcie, nie wiem o co tu chodzi, bo translator tłumaczy, więc być może tutaj jest coś nie tak jak potrzeba. Nie za bardzo rozumiem o co tu chodzi. Co tu może być? Labilny jest raczej trwały w środowisku kwaśnym. No ale dobra, mniejsza z tym. Dalej. Zrozumienie napięcia komórkowego, pH i poziomu tlenu, o czym ja już mówiłem. Gdziekolwiek ciało ma niskie napięcie, chodzi o napięcie na komórkach, komórki zaczynają mieć problemy, które stają się poważniejsze. Im niższe jest napięcie, a napięcie zależy od pH. A pH zależy od tego, czy organizm ma składniki mineralne, czy ich nie ma. Im niższe jest napięcie, tym niższy jest pH i niższy jest poziom tlenu, a to oznacza, że poziom CO2, czyli dwutlenku węgla, również spada w naszych naczyniach krwionośnych. A teraz dwutlenek węgla jest bardzo
potrzebny do przyswajania, do łączenia tlenu. A więc trochę dwutlenku węgla musimy mieć. To jest tak zwany efekt Bora, ale to nieważne. Przewlekła choroba jest związana z utratą napięcia, niższymi wartościami pH, czyli zakwaszeniem organizmu, warunki kwasowe, a także niskim poziomem tlenu O2 cząsteczkowego i CO2, czyli dwutlenku węgla. Oznacza to, że tkanki zasadowe mają w sobie więcej tlenu. I powtórzę to, o czym linia doktora Otto Warburga, profesora Otto Warburga. Nowotwory bazują na zakwaszeniu organizmu i niedotlenieniu. Jeżeli jesteśmy alkaliczni, to jest jednocześnie mamy wysokie, dobre zaopatrzenie w tlen. Wówczas nowotwory nie mają szans. Gdziekolwiek ciało staje się kwaśne, napięcie spada jak poziom tlenu w tkankach. Czym w końcu jest pH? Ostatecznie jest miarą potencjału tak zwanego redox. Potencjał redox jest miarą tego, czy elektrony są dostępne w nadmiarze i dlatego są dawcami elektronów, czy też elektrony są niewystarczające i jest ich za mało i dlatego są, tutaj chodzi o tak zwane oksydanty i antyoksydanty, czyli w organizmie dochodzi do oksydacji, do utleniania, do działania wolnych rodników, które są bardzo niebezpieczne. A wolny rodnik to jest taka cząsteczka, która nie ma elektronu na ostatniej powłoce. Znaczy ma niesparowany, jest pojedynczy tylko elektron, i on jest niesparowany, nie ma pary, nie ma drugiego elektronu. I wówczas poszukuje drugiego elektronu, wyrywa to z atomów naszych komórek i dochodzi do destrukcji w całym organizmie. To jest, miałem audycję na temat wolnych rodników, więc musielibyście poszperać. Dokładnie jest tam powiedziane. Elektrony są niezbędne do życia i są potrzebne dla zdrowia, a w dużych ilościach do gojenia i wzrostu nowych komórek. Teraz pytanie, skąd brać te elektrony? Z minerałów, z antyoksydantów. A antyoksydanty to jest witamina A, E, C, koenzym Q10 i wiele innych substancji. To jest glutation, wewnątrzkomórkowy antyoksydant. Dr David Braunstein napisał, ludzkie ciało stale usuwa stare i uszkodzone komórki i zastępuje je zdrowymi, nowymi komórkami. Czyli jest proces umierania i zmartwychwstania narodzin. Proces ten może mieć miejsce tylko wtedy, gdy napięcie komórek jest utrzymywane na optymalnym poziomie 70-90 mV. Proces ten działa skuteczniej, gdy jesteśmy młodzi, niż gdy jesteśmy starsi. No bo można powiedzieć, aha, to znaczy, że wiek jest po prostu obciążający. Nie wiek, tylko po prostu to, że nie regenerujemy się, że nie dbamy jako samochód. Na przykład, jeżeli zażynamy ten nasz wóz, nie wymieniamy wczas oleju, nie dbamy o niego, no to się sypie. I można mieć 10-letniego samochód jak nóweczka i 3-letniego gruchota. Ta sama marka i tak dalej, i tak dalej. Wszystko zależy od eksploatacji. Co jeszcze? W ciele lub w roztworze napięcie jest bezpośrednim odbiciem pH, który jest miarą stopnia kwasowości lub zasadowości roztworu, czyli naszych płynów ustrojowych. Mierzoną w skali od 1 do 14. Poziom ludzkiego, pH ludzkiego ciała jest bezpośrednim odbiciem jego napięcia. Niski odczyt pH, czyli wysoka kwasowość, czyli stan zakwaszenia, czyli istnienie niskostopniowej kwasicy metabolicznej niskiego stopnia, wskazuje na stan niskiego napięcia. Komórki nie mają napięcia, są jak flaki. I odwrotnie, wysoki odczyt pH, czyli wysoka zasadowość, oznacza stan wysokiego napięcia. Ilość tlenu w komórkach jest określona przez napięcie. Jeżeli komórka ma odpowiednie napięcie, będzie miała również odpowiednią ilość tlenu.
Jeśli napięcie komórkowe jest niskie, ilość tlenu w tkankach będzie niska. Dotyczy to również metabolizmu, a tlen jest potrzebny do, powiedzielibyśmy, do spalania pokarmów, do trawienia. Gdy napięcie i tlen są niskie, metabolizm staje się beztlenowy, czyli fermentacyjny, co oznacza, że tlen jest niedostępny, a metabolizm, trawienie beztlenowe jest bardzo niebezpieczne. Wszystko, kochani. Co jeszcze? Ja link do tej audycji oczywiście zamieszczę i link do oryginału po angielsku i link do translacji, czyli tłumaczenie na polski. To jak widzicie, będziecie widzieli jeszcze dodatkowe jakieś artykuły doktora Sirkasa i to jest wszystko. Zatrzymamy udostępnianie. Ojku, dzisiaj, bo zawsze nagrywam, słuchajcie, z jakimś tam zapasem, nieraz 2-3 filmy, dzisiaj troszeczkę więcej, będę miał bardzo intensywny niedługo taki okres, więc muszę mieć jakiś zapas kilku filmów. Dzisiaj akurat nagrywałem chyba, to już jest 5. czy 6. film, więc już jestem zmęczony niesamowicie. Oczywiście trzeba przygotować grafiki i miniaturkę i takie tło, powiedzmy jak tutaj. Więc czuję się już troszeczkę zmęczony. Wybaczcie mi ten opad energetyczny, nieco. Ale słuchajcie, odkwaszajmy się. Tak jak powiedziałem, odkwaszenie to jest w pierwszym rzędzie dostarczenie naszemu organizmowi odpowiednich składników, odpowiednich minerałów, wielu minerałów, wodorowęglanów i cytrynianów, wielu pierwiastków. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, co to jest, skąd wziąć, proszę bardzo. Jest mój mail, w każdej audycji w opisie podaję. Kontaktujcie się, piszcie. Mam do dyspozycji i to polecam wszystkim ludziom. No, takie miesięcznie, to takie 2 opakowania należałoby zjeść, żeby i później jeszcze jest jedna sprawa, żeby nie było, że nie mówiłem. No dobra, to ja przez miesiąc to zjem i co, już będę miał spokój? No tak, tak. Tak jak przez miesiąc nie pójdziesz do fryzjera, już będziesz miał spokój na całe życie. Jak dzisiaj zrobisz sobie pazurki ładnie i po miesiącu już jest wszystko ładnie i tak na całe życie. Jak zatankujesz samochód raz 60 litrów, już masz na całe życie. Bo być może na całe życie, czyli na przykład na jeden przejazd i ktoś tam, przepraszam, już nie chcę tutaj być makabryczny, ale skończył, przyspieszyło się to jego ta końcówka. Trzeba rozumieć, że ponieważ się ciągle zakwaszamy, to trzeba się systematycznie odkwaszać. Ale przypomnę, odkwarzanie to jest też ruch, to jest picie czystej wody, to jest dobry humor, to jest mówienie dowcipów, kawałów, to jest śmiech, a śmiech to zdrowie. Gelotologia, terapia śmiechem. Im się częściej śmiejemy, tym się lepiej relaksujemy. Wszystkie narządy wewnętrzne nam się trzęsą, więc fajnie jest. Po prostu one też potrzebują jakiegoś wewnętrznego ruchu. Dlaczego w szpitalach na zachodzie bardzo często, zwłaszcza na oddziały dziecięce to jest szczególne, przychodzą różni komicy z tymi nosami kolorowymi, rozśmieszają dzieci. Te dzieci szybciej zdrowieją. Ale żeby wpuścić komika do oddziału dla dorosłych, to co im powiemy? Jakiś wariat. Panie, wyjdź pan, niepoważny pan jesteś. No i ci poważni ludzie to się szybciej przekręcają, wędrują tam na mniej poważny świat. Każdy ma swój wybór. Kochani, na dzisiaj tyle. Mam nadzieję, że otrzymaliście dodatkową dawkę wiedzy. Odkwaszajcie się, proszę was. Zróbcie wszystko, co trzeba, żebyście byli odkwaszeni, czyli zalkalizowani. Proszę was o lajki, o suby, o komentarze i tak dalej, i tak dalej. I dzielcie się linkami ze swoimi znajomymi, bliskimi. Niech słuchają. Mogą mnie określać szurem, szalbierzem, nie jest ważne. Mądrzy ludzie tego nie powiedzą. W waszym otoczeniu na pewno tych innych, niemądrych raczej chyba nie ma. Jak są, to ich się pozbędziecie. Najlepszego wam życzę, do następnego spotkania, do następnej rozmowy. Papatki.